Cześć. Po 2 tygodniach dopłynęliśmy Pogorią do Imperii we Włoszech. Po moich azjatyckich przygodach jest tu raczej dość chłodno. Jako ciekawostkę powiem, że na Elbie padał śnieg i grad. Ale udało się szczęśliwie dopłynąć. Chciałem opowiedzieć Ci dzisiaj, jak na Pogorii jest używany Time Zero, który tutaj już jakieś 2 lata temu zainstalowałem. Zapraszam. Zapraszam Cię na moją wieczorną wachtę od 20 do północy. Dochodzi 22, jest ciemno, za chwilę będziemy wybijać szklanki. Moje miejsce jest na mostku. Moim podstawowym zadaniem jest bezpieczne prowadzenie statku po zaplanowanej drodze, unikanie kolizji i niebezpieczeństw nawigacyjnych. W tym celu prowadzę obserwację wzrokową, słucham relacji osób znajdujących się na oku, obserwuję wskaźniki urządzeń, kontroluję poprawność sterowania wyznaczoną drogą i weryfikuję poprawność nawigacji w systemie komputerowym. Na Pogorii nawigacja prowadzona jest przy pomocy programu Time Zero Navigator w najnowszej wersji 5. Poprosiłem kapitana Przemysława Ziarko o opinię na temat tego systemu. Program Time Zero zainstalowaliśmy na Pogorii już 2 lata temu i od tego czasu widzimy tylko pozytywy. To, co jest fajne w tym programie, tak jak pływamy z młodzieżą, to, że program jest przede wszystkim bardzo intuicyjny. Jego obsługa jest prosta. Drugą zaletą, może wydawać się śmieszną, jest to, że jest to program po polsku. Oczywiście młodzież nasza mówi już po angielsku bez większych problemów, ale przyswajanie nowej wiedzy po polsku jest dużo łatwiejsze. Aby kontrolować wskazania systemu nawigacyjnego, nie muszę wchodzić do kabiny nawigacyjnej. Z mostku przez zejściówkę widzę repetytor monitora komputera nawigacyjnego, również ekran radaru głównego Koden i pomocniczego Furuno. Na ekranie monitora powiększyłem najważniejsze wskazania, takie jak CTS, kąt drogi do kolejnego waypointa, COG, chwilowy kąt drogi, TWS, prędkość wiatru rzeczywistego, SOG, chwilową prędkość względem dna. Jakie zalety programu widzi kapitan? Kolejną rzeczą to, na co zwrócili oficerowie, że jest łatwy do nauki dla załogi, tak? Że oni nie muszą tłumaczyć skomplikowanie, jak dzieciaki mają obsługiwać program, i 2, że dla oficerów jest też bardzo łatwy w użytkowaniu. W momencie, kiedy oni przychodzą po raz pierwszy na Pogorię i mają styczność z Time Zero, to ten program jest dla nich zdecydowanie prostszy w obsłudze niż ten, który był do tej pory. Dość ciekawa jest integracja systemu statkowego opartego na sieci NMA 2000 z siecią Ethernet i Wi-Fi. Początkowo komputer w kabinie nawigacyjnej pracował całkowicie niezależnie. Dane z tego systemu były dostępne na ekranie komputera w kabinie nawigacyjnej i również były wyświetlane na dodatkowym monitorze w zejściówce z mostka, a także w salonie kapitana na dużym ekranie. Przy pomocy konwertera Yacht Devices dane z systemu statkowego są teraz dostępne w sieci komputerowej, która została znacznie rozbudowana. Sieć komputerowa została poprowadzona od saloniku kapitana znajdującego się na rufie do kabiny nawigacyjnej i w kierunku dziobu do tzw. klasy. W wielu miejscach zostały umieszczone punkty dostępowe Wi-Fi. Zapewnia to dostęp do sieci Wi-Fi praktycznie ze wszystkich pomieszczeń pod pokładem. Tak rozbudowana sieć komputerowa pozwala teraz na dostęp do wszystkich danych nawigacyjnych, np. pozycja, kurs, prędkość, kierunek, prędkość wiatru czy dane AIS z dowolnego urządzenia włączonego do sieci Ethernet lub Wi-Fi, m.in. z komputera kapitańskiego zainstalowanego w saloniku kapitana. Pozwala na planowanie drogi czy wprowadzenie oznaczeń na mapie na komputerze kapitańskim i automatyczną synchronizację z komputerem nawigacyjnym. Można też mieć dostęp do map i danych nawigacyjnych, w tym AIS, w aplikacji iBoat na urządzeniach mobilnych. Na przykład przez kapitana w dowolnym miejscu, czy przez oficera wachtowego przed wyjściem na wachtę. Jeśli chodzi o ekosystem programu Time Zero, to co ja doceniam jako kapitan, to jest to, że jest on dostępny, jego podgląd tu dla Pogorii na różnych urządzeniach. Ja mam zainstalowaną aplikację w telefonie i dzięki temu mogę sobie w KOI zobaczyć, czy wszystko jest ok. I na wielu
platformach możemy sobie mieć podgląd tego programu. To jest super. I tak naprawdę w momencie, kiedy wchodzimy w sieć Pogori, to mamy te same dane. Dokładnie wiemy to, co jest w komputerze głównym na mostku, mamy na wszystkich urządzeniach, które są zintegrowane z siecią Pogori. Połączenie systemu statkowego z siecią komputerową i doprowadzenie jej do tak zwanej klasy docenia kapitan Pogori. W czasie szkoleń, które prowadzimy dla młodzieży, osoba prowadząca zajęcia w klasie ma dane rzeczywiste, więc ucząc ludzi obsługi Time Zero, ucząc młodzież obsługi Time Zero, działamy na danych, które są aktualne, tak? Nie mamy wymyślonych, tylko to, co tak naprawdę się dzieje w momencie żeglugi. Umożliwia także pobieranie prognozy pogody i analizę niezależnie od prowadzenia nawigacji na głównym komputerze w kabinie nawigacyjnej. No i taka ostatnia rzecz, która według mnie jest bardzo ważna, szczególnie kiedy pływamy na żaglowcu, to jest routing pogodowy, tak? Jesteśmy w stanie sobie pobrać zarówno prognozy pogody z internetu i wgrać griby, jak również sam Time Zero jest wyposażony w prognozy pogody, które są część bezpłatna, część płatnych. I na podstawie planowania rejsu podkładamy sobie prognozę pogody pod naszą planowaną trasę i wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, gdzie, w którym momencie jesteśmy. W roku 2023 na rufie została zainstalowana antena Starlink pozwalająca na dostęp do internetu w portach i na morzu. Nowa wersja 5.0, którą zainstalowaliśmy w tym roku, zalet to jest to, że mamy nowe mapy z roczną subskrypcją, które tak naprawdę tylko wykupujemy subskrypcje i one nam się aktualizują automatycznie. No i mając podłączenie do internetu, tak naprawdę ta aktualizacja jest bardzo prosta. Przy okazji zapraszam też do udziału w rejsach, które Pogoria regularnie organizuje. Jest to niesamowita przygoda, zwłaszcza dla młodzieży. Do zobaczenia. Ten film jest częścią kursu Nawigacja elektroniczna bez tajemnic dostępnego w Akademii Nawigacji Elektronicznej. Jeśli podobał Ci się ten program, to polub go na YouTube. Jeśli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o nowych filmach z dziedziny nawigacji elektronicznej, to zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia.